Niedziela. Niedziela 6:05. 24 marca 2019 roku. No witam wszystkich. Troszkę ciszej, bo wszyscy śpią. Jakoś tak nie wypada głośno mówić. Niedzielny poranek. Ta data, czyli 24 marca 2019 roku dla nas, którzy współtworzą ten kanał, będzie datą przełomową, a właściwie, no tak, będzie datą przełomową. Wychodzimy z podziemia, jeśli to tak można ująć, wspólnie z kolegami Kary, Maczeta, Carlos, Adi, ja, Radek Mrozik, którego znacie, Joanna, który czasami tam występuje na filmach, Danusia, Pieczarka, czy też Welkarlik i kilka nowych osób. Zakładamy 9.6 Enduro Team. Jaki jest cel właściwie tego wszystkiego? Po co my to robimy? Ja na samym początku, kiedy zaczynaliśmy przygodę z YouTube'em, może nawet kiedy mieliśmy tylko, nie wiem, 100-200 subskrypcji, nie pamiętam, 200 osób nas oglądało, powiedziałem wam, że zdradzę to wszystko, po co robię. Kiedy osiągniemy 96 000 subskrypcji na kanale i zdradzę wam, po co my to wszystko robimy, po co to robimy, no i trochę dla was. Zdradzę, a jednocześnie no, zależałoby mi nawet bardzo, może wydawać się to, będzie się to wydawało bardzo fałszywe z mojej strony, żebyśmy tę ilość osób, 96 000, osiągnęli, nie powiem jak najpóźniej, ale w stosownym czasie. Niech to idzie sobie powoli, systematycznie. Nie oczekuję tutaj jakichś takich strasznych przyrostów ludzi, którzy nas obserwują. Dlaczego? Dlatego, że działanie, które mamy do wykonania, plan, który jest założony, wizja, którą przedstawiłem kilka dni temu ścisłemu gronu 9.6 Enduro, wymaga czasu do realizacji. I teraz w sytuacji, kiedy ludzi w jakiś, no nie wiem, dlaczego miałoby to tak nagle nastąpić, więcej osób miałoby, no wiecie, taki progres by nastąpił, przybywania nowych osób, nie wyrobilibyśmy się w czasie. Ta data jest dla nas również też o tyle przełomowa, że zobaczycie, ona będzie no nam tutaj się kojarzyć z takim wyjściem z podziemia, bo wychodzimy z podziemia, ujawniamy swoje imiona, nazwiska na Instagramie, w social mediach, co wcale nie znaczy, że wcześniej się z tym jakoś bardzo kryliśmy. Nie, no tak nie było. Ja swojej twarzy i swojej osoby ujawniać nadal nie będę. Czy ujawnię kiedyś? Nie wiem, nie sądzę. Co wcale nie znaczy również, że na zawodach zachowuję się jak trochę idiota występując w kasku. Nie, normalnie chodzę i można do mnie podbić, porozmawiać i tak dalej. Dzisiaj, 24 marca, jedziemy na zawody Rajd Wiosny Ajska. To nie są jakieś trudne zawody. Bardziej to są zawody takie, no nie wiem, tu w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Jedne z pierwszych zawodów, a w związku z tym no, każdy chce w taki wolny czas jak niedziela przejechać się i pościgać. Zakładamy w dniu dzisiejszym, wychodzimy z podziemia 9.6 Enduro Team. Skąd ta nazwa? To chyba nikomu tłumaczyć nie muszę. Dlaczego team? 10 amatorów chce jeździć po zawodach, ścigać się i tym samym pokazywać się. Ja o swoich planach co do 9.6 Enduro Team będę was na bieżąco informował w kolejnych odcinkach, w kolejnych nagraniach, czy to sam, czy wspólnie z moimi kolegami. Proszę śledzić, bo uważam, że pomysł i wizja jest świetna, natomiast dziś nie chciałbym o niej mówić, bo kolejnym naszym etapem, no właśnie, jest następny etap. Po prostu jestem zmęczony na przestrzeni ostatnich kilku dni, naprawdę śpię po 4 godziny,
co miało odbicie nawet w swoich badaniach, wynikach. Marcin Burtan, który dla Was przygotował dietę, ja ją rozesłałem chyba w 1000 maili, może nawet więcej. Naprawdę, uwierzcie mi, powiedział, że właśnie to widać w moich wynikach, a odzew, jesteśmy zaskoczeni, on jest zaskoczony, ja jestem zaskoczony. Był bardzo duży w postaci właśnie Waszych próśb, aby wysłać Wam endurową, jak to było się nazywało? Endurowa sobota? Jakoś tak. Rozpiskę, co jeść, jak się odżywiać przez weekend. Osoby, które by chciały, abyśmy wysłali im tę rozpiskę, proszę pisać na adres bully.instagram@gmail.com i ja tą oczywiście informację prześlę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No właśnie, rozesłałem również ileś projektów oklein, które wcześniej dla nas były przygotowane pod KTM 96 Enduro, jak również pod Husqvarna. Te projekty, one są jakby w 100% edytowalne, a w związku z tym, jeśli ja komuś wysłałem taki projekt jednej czy drugiej okleiny i tylko i wyłącznie mówię projekt, nie okleinę, to z tym projektem możecie iść do jakiejkolwiek drukarni, do rozsądnego grafika i on może dopasować wielkością do Waszych motocykli, do tych dwóch modeli, wyrzucić, nie wiem, napisy, które Wam nie pasują, chociaż chciałbym, żeby ten podstawowy 96 Enduro został z szacunku do tego, co my robimy i no nie kto inny jak to my przygotowaliśmy te projekty. Zdecydowanie łatwiej i lepiej mi się rozmawia, jak siedzę na fotelu. Także no, chciałbym, żeby one zostały, a jednocześnie informuję Was, że kolejne projekty przygotujemy i będę je rozsyłał za free, no oczekując z Waszej strony jakiegoś tam, jak się to mówi, subika, no, żebyście subskrybowali, oglądali, czy to Instagram, czy mój fanpage, bo tam również coraz więcej informacji wchodzi na Facebooku, Bully96. Tam jeden jest jakiś taki fejkowy, tam bez mojego zdjęcia profilowego, to na niego nie wchodźcie. Jak również na YouTube. No, żebyście zrobili tak zwaną subskrypcję. Wracając jeszcze do tego oklein, a w związku z tym już niedługo, myślę, że to się uda zrobić w najbliższym tygodniu, przygotujemy okleiny pod takie motocykle. Nie mówię tutaj o stopniu jakiejś ważności, ale na pewno na Betę, na pewno na Sherco, na pewno na Gazgaza, na pewno na Yamaszkę, na pewno na Hondę. I tam wszędzie to będzie wyglądać w podobnej stylistyce, czyli 9.6 Enduro. Gdzie to chcecie robić, gdzie to chcecie kleić, czy sami kleić, czy sami, no nie wiem, szukać sobie tych, to jest Wasza sprawa, ja tutaj nie namawiam, ale oczywiście na tych projektach będzie reklamówka tego człowieka, który robi nam te projekty, który robi nam od pewnego czasu okleiny. Jak chcecie, możecie się z nim dogadywać, pisać. Ile on bierze, nie pytajcie mnie, ale to jest przedział w zależności od skomplikowania pewnie, ale nie wiem, no pytałem go, ale no nie pytajcie mnie, ile taka okleina kosztuje, bo to jest indywidualna sprawa. Nie wiem, może ktoś zamówi sobie 50, będzie zupełnie inna cena. To chyba tyle w ten spokojny, niedzielny poranek. Jak widzicie, motocykla nie mam. Zaraz jedziemy na zawody, o których wcześniej wspomniałem. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, czy to w tym filmie, czy to piszcie. Co prawda ja obiecałem, że następny odcinek to będzie odcinek, no wiecie, Q&A. Tutaj z garażu, no ale w takim anturażu, właściwie anturaż jest dobry, ale w takim spokojnym dniu jak niedziela i ja sam, nie wyglądałoby to najlepiej. Kolejny odcinek, który będzie z garażu, to od razu już zapowiadam, dokończymy projekt M3. Ja się bardzo cieszę, zobaczcie sobie zdjęcie na moim Instagramie, że
ta znana osoba numer 111 nam pomógł w tym wszystkim. I jednocześnie informuję, że ten projekt M3 zawieszam na jakiś czas. Po ostatnim wyborze było więcej kwasu, ale myślę, że tak będzie zawsze. Więcej kwasu niż pozytywne reakcji, pozytywnych emocji, a w związku z tym odkładamy projekt M3 na półkę. Na chwilę obecną kontynuować go nie będziemy. A to jest ciekawe, słuchajcie, teraz mi tak na bieżąco, tak na spontanicznym przychodzi do głowy, dzisiaj niedziela, może to nazwiemy ogłoszenia duszpasterskie. Nie, żartuję. Nie wiem, co tydzień miałbym przekazywać wam w takiej spokojnej formie. No może, nie wiem, zastanowię się. Czy coś jeszcze chciałbym wam przekazać? O projekcie powiedziałem, o zawodach powiedziałem. Aha, no, nowy kanał rusza. Tam już jest chyba 300 subskrypcji. O dziwo, 300 subskrypcji, nie ma żadnego filmu. Wczoraj dopiero grafikę podpięliśmy. I na tym kanale już od dziś to się nazywa 9.6 Enduro Team. Muszę jeszcze, nie miałem czasu, muszę zrobić tam, wiecie, ten no, niestandardową nazwę YouTube. No wiecie, żeby było, o Jezu, zapętliłem się. Ok, znajdziecie. Ja podepnę ten. Wracając, startujemy z nowym kanałem 9.6 Enduro, z nowym kanałem na YouTubie. Na tym kanale nie będzie nic innego, jak tylko tak zwane onboardy. Onboardy dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, czyli jest rider, załącza swoją kamerkę, startuje i po prostu jest pokazany jego przejazd. Na tym kanale to będą przejazdy na początku, wiadomo, nie mamy innych materiałów jak nasze. Może wam się wydawać czasami to nudne, ale to jest tylko i wyłącznie dla osób, które są takimi przejazdami zainteresowane, no, które czują enduro, które chciałyby sobie zobaczyć trasę. Mam pewne pomysły na to, jak to przedstawić w trochę inny, bardziej atrakcyjny sposób. Coś jak wiecie w Formule 1 i to nie jest jakaś skomplikowana sprawa, żeby widzieć trasę, żeby widzieć czas przejazdu, żeby widzieć prędkość, z jaką jedzie rider i tak dalej, natomiast do tego się trzeba przygotować. No na wszystko nie starczy nam czasu, a pieniędzy to już nie wspomnę, bo no właśnie, no, każdego ridera wyposażyć w GoPro 7 to dziękuję bardzo, nie? 10 razy tam X. No to już wiecie, jakie to są kwoty. A w związku z tym może ktoś z GoPro nas słucha i chciałby nam wypożyczyć nieodpłatnie na, nie wiem, na kilka lat, parę siódemek, byłoby super. Także na tym kanale Onboard 96 Enduro Team będą filmy tylko, tak jak powiedziałem, z przejazdów, z różnych zawodów, nie tylko, i to jest najważniejsze tutaj, słuchajcie, nie tylko naszych zawodników. Dlatego też, jeśli jechałeś gdzieś na zawodach, byłeś gdzieś na zawodach, masz zgrane to wszystko, masz tak zwany swój onboard po to, żeby przestudiować, bo przecież to jest nic innego, jak zapis historyczny swojego uczestnictwa w zawodach, jak również to, że możesz analizować sobie trasę, tu popełniłeś błąd, tam popełniłeś błąd. No to jest chyba zrozumiałe dla wszystkich. A w związku z tym te osoby, które mają takie onboardy, zapraszam do współpracy. Współpraca jest banalnie prosta. Jeśli chcesz, abyśmy twój film zamieścili na tym kanale, wystarczy wysłać go nam w jakimś odpowiednim medium. To już jest do ustalenia, czy w chmurze, czy link jakiś do pobrania. Z opisem, bezwzględnie to musi być, z opisem kto jechał, imię i nazwisko, na jakich zawodach, w jakiej klasie oraz ze zgodą, ze skanowaną zgodą, że ten film, bo wiecie, YouTube ma fioła na punkcie praw autorskich i to od razu no było widać ostatnio na moim kanale. Ja zamieściłem, już nie pamiętam, jakiś film. Najpierw sobie sprawdziłem, czy muzykę, którą tam wykorzystuję, mogę włożyć, nie zarabiając oczywiście na tym filmie. Tak, mogę. Po czym film miał około 100 000, jakiś, co to było? Coś o policji? Tak, coś o policji. No jak wtedy nas na mini złapali, no z Adamem. Znaczy złapali. No złapali i puścili nas, no. Jak człowiek się zachowuje normalnie, nie ucieka, a byliśmy bez dokumentów, dostaliśmy ostrzeżenie.
Bez dokumentów, bez rejestracji, bez niczego, bo bez niczego. Puścili nas. No ale w każdym razie ten film osiągnął tam jakąś znaczącą ilość wyświetleń i sądzę, że miałem taką informację, że na reklamach w tym filmie będzie zarabiał autor tej muzyki, po czym dostałem tak zwanego bana, ostrzeżenie. YouTube pogroził mi palcem, zdjął ten film. Nie wiem, jeszcze 2 takie bany i zamykają kanał. Dlatego też teraz już kupuję muzykę, jeśli ją wykorzystuję. Ale zapętliłem się trochę i kurczę, nie pamiętam. Aha, tak, w związku z tym, że będziecie wysyłać, liczę na to, takie onboardy, nie tylko z kraju, ale no słuchajcie, marzeniem by było onboardy od Tatka załatwić, nie od Jarvisa, od tych innych. Mam nadzieję, będziemy rozmawiać, że coś takiego się uda. No ale to są wszystko plany, a do realizacji jest czasami daleka droga. W każdym razie muszę mieć bezwzględnie, nie zamieszczę takiego onboardu, jeśli nie będę miał skanu odręcznie napisanej zgody przez Was z imienia, nazwiska. Nie wiem, muszę się mecenasa zapytać, czy tam powinien być jeszcze jakiś Wasz, nie wiem, numer dowodu, ale to już znowu tutaj RODO i nie mam pojęcia. Muszę się zapytać mecenasa, czy ja coś takiego potrzebuję, a czy Wy możecie to udostępniać. Po to, żeby później pokazać YouTube'owi, jeśli ktoś by mi zastrzegł, że ten film, że Wy sobie na przykład rościcie prawa do niego, tak? Lub tam też musi być taka zgoda, że film nigdy nie był emitowany na terenie terytorium Stanów Zjednoczonych. Dobra, wystarczy tego, patrzę tutaj na licznik, 17 minut. Wybaczcie za ten nieskładny monolog. Nie przygotowałem się do niego, tylko po prostu tak na spontanie wziąłem kamerę i tak sobie z Wami rozmawiam. No to trzymajcie się. Dzisiaj pierwszy film z onboardów, z iSki. Może 1, może 2, może 3. Zobaczymy. Trzymajcie się. Hej.